Jak wszyscy doskonale wiemy, współczesna motoryzacja głównie SUV-ami i crossoverami stoi. I doszło w związku z tym do paradoksu w gamie niektórych marek. Takiego paradoksu jak na przykład w gamie tylko kompaktowych SUV-ów i crossoverów Kii. Bo tam sytuacja wygląda już jak w Żabce na półce z kolorowymi małpkami. Jak chcecie gorzką żołądkową, proszę bardzo, macie Sportage'a. Jak chcecie cytrynóweczkę, to macie Xceeda. To jest dokładnie ten sam segment. Jeżeli gustujecie w bardziej wyrafinowanych smakach, na przykład żurawinówce, to proszę bardzo, Kia ma dla Was Niro. Ale ma także smak bardziej egzotyczny, ananasowy w postaci EV3. Tak, to nadal segment kompaktowych SUV-ów i crossoverów. A jak nie lubicie ananasa, to jeszcze jest marakuja w postaci EV5. A teraz do tego wszystkiego dołączył szósty smak, tak zwany smak blended, zmieszany, czyli Kia Seltos. Całkowita nowość na europejskim rynku, choć auto swoje lata już ma, bo debiutowało jako model w 2019 roku. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Pierwsza generacja Seltosa zadebiutowała 7 lat temu i została stworzona przez Koreańczyków z myślą o rynku, uwaga, indyjskim. Tak, to nie pomyłka. Wówczas Indie bardzo szybko się rozwijały, motoryzowały, ludzie przesiadali się ze swoich riksz i rowerów na do samochodów, w związku z czym Kia stwierdziła, dobra, to musimy zaoferować im produkt, który będzie spełniał dwa warunki. Będzie przestronny i tani. Efekt tego był taki, że pierwszego dnia, w dniu premiery, złożono w Indiach 50 000 zamówień na Seltosa. Potem ten model zaczął rozlewać się na inne rynki, m.in. na Australię, Amerykę Południową, inne rynki azjatyckie i summa summarum okazało się po kilku latach, że Seltos jest drugim najpopularniejszym modelem Kii na świecie, globalnie. Tak jak sprzedali w ubiegłym roku ponad 3 miliony egzemplarzy, tak 1 milion egzemplarzy z tego stanowił tylko Sportage i Seltos, a dopiero dalej były wszystkie te Sorento, K4, K5 i tak dalej. Więc co stwierdzili? Dobra, to drugą generację robimy taką, żeby spodobała się również Europejczykom. Tylko w Europie przecież sytuacja w gamie Kii jest skomplikowana, bo mamy tam w tym segmencie C 5 SUV-ów i crossoverów, a teraz wjechał szósty. I pytanie, jak go do cholery na tle tej konkurencji wewnętrznej spozycjonować? No więc jak spojrzeliśmy na samochód z boku, z tyłu, z przodu, to mówimy, no coś pomiędzy Xceedem a Sportage'em. Ale niestety okazuje się, że nasze oczy kłamią, zostały oszukane przez designerów Kii i jak spojrzymy sobie na centymetry czarno na białym, to ten samochód jest bardziej gabarytów Xceeda niż Sportage'a. Bo wyobraźcie sobie, że od Xceeda jest tylko 5 cm dłuższy. Jeżeli chodzi o szerokość, to jest zaledwie 4 mm szerszy od Xceeda. Wyższy jest oczywiście już znacząco, bo o 10 cm, ale to w zasadzie spośród gabarytów zewnętrznych jedyny, który tak bardzo wyróżnia go na tle Xceeda. Ale jest jeszcze coś. Czyli rozstaw osi, bo ten rozstaw osi to 269 cm i to już jest 4 cm więcej niż w Xceedzie. Co więcej, ten rozstaw osi wyróżnia Seltosa na tle innych, nawet większych samochodów. Bo wyobraźcie sobie, że na przykład Sportage, który jest już inną ligą, bo on jest 12 cm dłuższy, ma rozstaw osi krótszy od Seltosa o centymetr. Jak spojrzymy sobie na konkurentów innych marek, to możemy mówić, że Seltos jest konkurentem na przykład Toyoty Corolli Cross. I Cross jest dłuższy o 5 cm, ale ma krótszy rozstaw osi. Nissan Qashqai ma dokładnie taką długość, ale też ma 3 cm mniejszy rozstaw osi. Więc tak naprawdę ten rozstaw osi jest tutaj wyróżnikiem, natomiast gabarytowo 443 cm pozycjonują go w świecie trochę mniejszych kompaktowych crossoverów i SUV-ów. Jak już teraz wiecie, że chcielibyście Seltosa, bo Sportage jest dla Was za duży, a na przykład Xceed za mały, no to możecie sobie wejść na naszą platformę findcar.pl. Tam są już pierwsze egzemplarze nowego Seltosa i już są przecenione o około 7%, ale jest tam też mnóstwo innych Kii także. Na przykład jest około 60 nowych Sportage'ów i to ich ceny zaczynają się już od 110-120 tysięcy złotych. Oprócz tego wszystkie auta z gamy Kii, mniejsze, większe, nowe, używane, ale także pamiętajcie, że tam są wszystkie marki i wszystkie modele wyłącznie
wyłącznie od autoryzowanych dealerów z całej Polski. Ponad 30 000 samochodów dostępnych od ręki, to co mają na stokach, to sobie sprawdźcie, my to agregujemy, jak wchodzicie na findcar.pl, to możecie sobie intuicyjnie wyszukiwać, wysyłać wiadomości do dealerów, pytać ich o oferty choćby finansowania. No dobrze, ale co takiego wydarzyło się z Seltosem, że nasze oczy nieco kłamią i wydaje nam się, że auto jest zdecydowanie większe niż jest fizycznie i faktycznie. No więc projektanci postarali się, żeby ten nasz wzrok oszukać. Na przykład lampy do jazdy dziennej szeroko rozstawili na samych rogach samochodu. Ten przód zrobili płaski. Jak spojrzymy sobie na linię boczną, to zupełnie inaczej niż w Exidzie. Mamy dach poprowadzony płasko aż do końca i jeszcze wydłużony dodatkowo tym spoilerem. Bardzo pionowo zrobione boki samochodu i do tego niemal całkowicie ścięty pionowo tył, też z bardzo szeroko rozstawionymi lampami tylnymi. Patrzymy na niego i mówimy, nie no, jest znacznie szerzej niż w Exidzie, z 10-15 cm. O ile też Exit budzi kontrowersje, ten nowy po liftingu, jeżeli chodzi o design. O ile te elektryczne kije też budzą kontrowersje, jeżeli chodzi o design. K4, którą wam pokazywaliśmy, też budzi kontrowersje, jeżeli chodzi o design. To tutaj nie ma się czego czepiać. Tak naprawdę 9,9 na 10 osób zapytanych o to, czy to auto jest ładne, powie, no tak, ma w sobie coś, bo rzeczywiście jest proporcjonalne. Dzięki dużemu rozstawowi osi ma krótkie zwisy, ma fajne nakładki, dokładki i tak dalej. Niemniej też zdarzają się pewnego rodzaju potknięcia stylistyczne. Pierwszym jest to, czyli chowana klamka. O ile od wersji L te klamki są automatycznie wysuwane, no to w wersji M, tej podstawowej, macie problem, ponieważ trzeba ją nacisnąć. I sobie wyobrażam, że paniusia poszła sobie na manicure i pani manikurzystka jej mówi, dobrze pani Jolu, tylko pani jeszcze da kwadransik wyschnąć tym paznokciom, zanim coś pani będzie nimi robiła. No i przychodzi pani do samochodu. Ja ole stary M-kę mi wziął, zaoszczędził i teraz mam problem, moje pazurki, nie? No więc może tak się zdarzyć. 2, nie polecam wam M-ki, absolutnie. Sprzedaż tego auta powinna być w ogóle zakazana, ponieważ wyobraźcie sobie, że wszystko w tej cholernej M-ce zrobiono w środku z plastików i to do tego stopnia, że to wygląda jak w Daci i to tej z najniższej półki, bo twardy tam nawet jest ten podłokietnik. Tu jest mięciutki, tu jest mięciutki, tu jest mięciutki, bo my mamy L-kę i to jeszcze z pakietem Business Line. Potem wam pokażę, jak fajnie wygląda wnętrze. Ale w M-ce to wszystko jest zrobione z chamskiego plastiku. To auto jest w środku plastikowe jak pudełko po margarynie. I to jest po prostu dramat, więc szerokim łukiem omijajcie M-kę, chyba że dokupicie pakiet Smart, bo zdaje się, że ze Smartem jest już lepiej, ale mogę się mylić. Tak czy inaczej lepiej celować w L-kę, choćby dlatego, że już ma nie 16-calowe, ale 18-calowe felgi. Jeszcze jedna taka wtopa stylistyczna, można powiedzieć. Zobaczcie, jak paskudnie wygląda tutaj osłona, znaczy sama chłodnica. Jak wszystko widać, nie dość, że widać samą chłodnicę, to widać jeszcze przyłącza i po prawej, i po lewej stronie w tym samochodzie. Więc naprawdę i widać to niestety z daleka. Wchodzi człowiek do salonu i pierwsze co, to właśnie to rzuca mu się w oczy. Ale na przykład dopracowano aerodynamikę, bo tutaj zobaczcie, w dolnej części zderzaka mamy ruchome żaluzje i te żaluzje się zamykają, kiedy silnik nie potrzebuje lepszego chłodzenia. I takich elementów aerodynamicznych jest tutaj ciut więcej, bo na przykład, zobaczcie, to nie jest element stylistyczny, tylko to ma za zadanie odbić powietrze tak naprawdę od nadwozia, żeby ono nie wpadło tutaj bezpośrednio na tył, nie powodowało wibracji i tak dalej. Prześwit całego samochodu 16 cm. To jest, wyobraźcie sobie, mniej niż w Exidzie, bo tam jest 18,5 i każdy mówi, ale no, po cholerę mi taki crossover SUV z tego typu małym prześwitem. Ale to jest też delikatnie oszukane, ponieważ, o, zobaczcie, prześwit to jest odległość od ziemi do najniżej położonego punktu w podwoziu samochodu i to jest ten element, który zabiera jakieś 2-2,5 cm i oczywiście pełni funkcję aerodynamiczną, ale jest elastyczny i dokładnie takie same elementy znajdują się tutaj, w tym miejscu, więc tak naprawdę rzeczywisty prześwit będzie nieco wyższy, jakieś 18-19 cm. Nawet to jest też element aerodynamiczny, odbija nam powietrze od koła, a tutaj z przodu, jeżeli się nie mylę, nie, mylę się. I jeszcze jeden element troszkę szpeci ten samochód, przynajmniej w wersji L,
bo bardzo widać, jak się jedzie za tym autem, cały układ wydechowy, a on wygląda na po prostu tani. Jeszcze, żeby miał podwójną końcówkę, ale to niestety jest widać, to też. Nieco inaczej jest w bogatszych wersjach, na przykład X-Line czy GT-Line, które mają inny nieco zderzak, bardziej opuszczony tutaj z tyłu i jest lepiej zakamuflowany ten wydech. Ale w naszej LC z Business Line'em niestety jak się jedzie kilka metrów za samochodem, to już jest to widać. No dobrze, przejdźmy do silników. 1.6 TGDI 180 koni, albo 1.6 TGDI 180 koni, albo 1.6 TGDI 180 koni. Nie pomyliłem się, dobrze słyszycie. Jeżeli chodzi o spalinówki, to każda to jest ta 180 koni i 265 Nm, natomiast może mieć albo skrzynię manualną, albo skrzynię dwusprzęgłową DCT-7, tak jak my mamy w tym egzemplarzu, a oprócz tego jeszcze jest taka z DCT-7 i napędem AWD. I ten element w połączeniu z kubaturą całego nadwozia, z jego bardziej kanciastymi kształtami powoduje, że ja osobiście zdecydowanie bardziej bym pozycjonował to auto w segmencie SUV-ów, a nie crossoverów. Bo jak mamy prawilne AWD, to mamy wał napędowy i tam nawet do 50% mocy i momentu jest w stanie nam przekazać. Za chwilę dołączy do tego wszystkiego wersja, uwaga, hybrydowa. I to nowa hybryda oparta na wolno ssącym silniku 1.6 w wersji przednionapędowej będzie miała około 150 koni, ciut poniżej, ale będzie też wersja czteronapędowa tej hybrydy. Tylko, uwaga, będzie skonstruowana tak jak w Toyotach na przykład. Czyli będziemy mieli napęd na przodzie pochodzący z silnika spalinowego i elektrycznego, a za napęd tylnej osi będzie odpowiadał już tylko silnik elektryczny o mocy około 25-30 koni mechanicznych. Więc będzie to tak naprawdę analogiczne rozwiązanie jak w Toyotach hybrydowych z napędem AWDI. Jednak na taką hybrydę musimy jeszcze chwilę poczekać, jakieś 2-3 miesiące. Póki co mamy dostępne tylko to 1.6 TGDI i 180 koni. Jak wybierzecie sobie AWD, które jest droższe o 9000 zł, to dostajecie jeszcze jedną istotną rzecz. Wielowahaczowe zawieszenie z tyłu, bo w wersjach przednionapędowych mamy tutaj tylko bębkę skrętną. Jeszcze na chwilę wracając do silnika, nie ma żadnej technologii MHEV. Po prostu jest to 1.6 TGDI bez śladu jakiejkolwiek elektryfikacji. Bagażnik w wersjach z napędem naprzód i z napędem na tył jest identyczny, czyli ma 483 litry na papierze. I możemy sobie tutaj po pierwsze regulować podłogę, ona może być wyżej, ale może też być niżej. I jak jest niżej, to zobaczcie, że nie wystają nam nigdzie żadne elementy. To jest jeden plus. Tutaj zmieściło się jeszcze kij koło dojazdowe i to takie solidne i jeszcze tutaj przestrzeń na jakieś graty, czy to gaśnicę, czy to na przykład trójkąt. Więc zagospodarowano fajnie nawet pod podłogą ten bagażnik i to koło jest też w wersji AWD. Mamy tutaj system sprytnych takich montażowych uchwytów, czyli to sobie przekręcamy, przekładamy, można mocować do tego siateczki na górze, na dole. Można również sobie do tego dokupić akcesoria, na przykład pojemnik na parasolkę. No takie koreańskie Simply Clever, można by rzec. Fajnie przemyślano kwestię tej półeczki. Zobaczcie, ponieważ jak zdemontuję półeczkę, bo pojechałem na przykład, wiecie, pojechałem do marketu po zakupy, bo stara mi powiedziała, że musi sobie kupić nową suszarkę. Tylko zapomniała dodać, że pralko suszarkę, a nie taką suszarkę do włosów. No a ja mam półkę w bagażniku w Seltosie i teraz co z nią zrobić? Więc naprawdę fajnie to przemyśleli, ponieważ tę półeczkę można sobie zdemontować. Można ją tam niżej wepchnąć i co więcej, zobaczcie, ona ma tutaj swoje uchwyty montażowe, więc może być na przykład w tej pozycji, albo można ją jeszcze dodatkowo tutaj zablokować i wtedy nic nam nie lata, więc jest to przemyślane i generalnie takich przemyślanych elementów jest tutaj trochę więcej, bo zobaczcie, no światełko, zatrzymujecie się na poboczu autostrady albo ekspresówki, już nie mówię, że złapaliście gumę i musicie wyjąć ten zapas samochodu, ale młody chce siku, a do kolejnego mopa macie 70 km, bo autostrada dopiero została wybudowana. To tutaj macie światełko, które ostrzega tych, którzy jadą z tyłu dodatkowo, że coś stoi na drodze, jest tak mocne, że w zasadzie sprawia wrażenie przeciwmgielnego. Ale są również takie niedostatki, jak fakt, że to Kia nazywa rękawem na narty. Przepraszam bardzo, ale jeżeli chcemy uczciwie określić to, to jest to rękaw na nartę. Jedną i nie mam na myśli snowboardu, bo on się tutaj nie przeciśnie. Ewentualnie na biegówki.
ewentualnie jest to rękaw na grabie, tak powinni napisać i to niestety trzonkiem w tamtą stronę, a nie częścią grabiącą. Nie rozumiem, dlaczego w Sportydżu zastosowano fajnie dzielone oparcie 40-20-40, a tutaj władowali nam takie 60/40, mało praktyczne. Jeszcze jeden element mało praktyczny to jest to. To wyobrażam sobie, że mój syn, mało ogarnięty, ten starszy, wyjmując coś ciężkiego z bagażnika, akurat pyknie, w tym rogu, od razu lampa się rozszczelni, od razu będzie wilgotna w środku, więc cały element będzie do wymiany. No to proszę bardzo, najpierw pod półeczkę. Raz. Dwa. No, ta jest ciut większa, więc tę przesuniemy tutaj. Proszę, idealnie. A teraz tę tutaj. I zobaczcie, 3 wielkie walizy. Czy półeczka nam wejdzie? Żeby nie było, że nie mamy półeczki. No, brakuje tam z centymetra, powiedzmy. Z centymetra brakuje, żeby to zmieścić i żeby nam ta półeczka tam weszła. Można jechać z nią luzem. Czy się zamknie? Zobaczcie, auto ma tylko 443 cm długości. Poniżej 4,5 metra, ale przez to, że ma ścięty tył i dobrze zagospodarowane całe wnętrze, to te duże walizki weszły nam wzdłuż. Co więcej, jakbyśmy chcieli przewieźć, pojechać gdzieś dalej, to wypakowujemy. Raz, dwa. Zobaczcie, tam jeszcze mamy miejsce, żeby upchać sobie jakieś plecaczki. 3, wielka waliza. 3 wielka waliza. Tu jeszcze od biedy wepchniemy jakąś kabinówkę, żeby się mocno to przytuliło. Tak. 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 I powiecie, nie no, teraz to się absolutnie nie ma prawa zamknąć, bo przecież wystaje mi to poza obrys samochodu. Nawet jak to przestawię tutaj, w tym miejscu. Albo będzie dotykało szyby, nie? Nie ma opcji. A wiecie dlaczego? Bo zobaczcie, nie mamy tutaj wycieraczki, tylko ta wycieraczka została przeniesiona tu. W związku z czym mamy czystą tą powierzchnię, mamy lepszą aerodynamikę, mamy ładniejszą stylistykę, ale jednocześnie dzięki temu usunięto tutaj taką wypukłość, gdzie zawsze kryje się mechanizm wycieraczki. Tutaj jest dosyć szeroka ta półka i przez to, że mamy pionową klapę bagażnika, to ta półka jeszcze dociska nam ten bagaż. Nawet przestawię to, zobaczcie, tutaj w to miejsce środkowo, gdzie jest ta żółta walizka największa. I znowu nam ta półeczka pięknie wszystko docisnęła. Naprawdę, jeżeli chodzi o projekt bagażnika, jest to zrobione fenomenalnie. Nie pamiętam drugiego auta tej klasy, tak krótkiego, mierzącego poniżej 4,5 metra, w którym byśmy tak mogli zagospodarować przestrzeń. Zobaczcie, 3 wielkie walizki. Jeszcze tu jakbym takie zaczął umieszczać, to jeszcze 2 by weszły. Jeszcze jakaś kabinówka. Jeszcze tu bym dopchał. Jeszcze tam za walizki bym wrzucił jakieś mniejsze przedmioty. Naprawdę zrobione jest to genialnie. I ktoś teraz powie, Bąku, na pewno w pionie postawiłeś oparcia tylnych foteli. No więc nie, bo zobaczcie. One nie są w pionie, one są delikatnie pochylone, bo jak zrobię je w pionie, to są tak są w pionie. Ale wiadomo, że dorosła osoba nie będzie tak jechała, ale przecież jak wieziemy dzieciaki tutaj w fotelikach, no to jest im obojętne, czy są w pionie, czy nie w pionie te fotele, bo regulacje mają w foteliku. Więc zobaczcie, jak to spionizuje. I teraz sytuacja przedstawia się tak, 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 tak. I zobaczcie jeszcze tutaj na 3 kabinówki miejsce. Coś nieprawdopodobnego, cały czas mówię. 443 cm długości. Są auta, które mają ponad 5 metrów długości. Limuzyny segmentu SUV-y segmentu E, a nie są w stanie pomieścić tak praktycznie takiej ilości bagaży. Szok. Duży rozstaw osi powoduje, że nie wnika mi tutaj nadkole z tej strony, więc mam całkiem sporo przestrzeni na stopy.
Co więcej, profil deski rozdzielczej powoduje, że mam taką samą odległość od kolnan, jak i od piszczeli, ponieważ ona jest pod ukosem. Przez to, że mam niższą konsolę środkową, to mam dużo miejsca na kolana z prawej i z lewej strony. Plus jest też taki, że w wersji L z pakietem Business Line mam regulowany elektrycznie fotel pasażera i jak na kije ma zaskakująco długie siedzisko i możliwość zrobienia kołyski. Więc jeżeli chodzi o ergonomię tutaj siedzenia, to w tym segmencie to jest, powiem Wam, 10 na 10. Absolutny zwycięzca w kategorii ergonomia siedzenia w fotelu pasażera. Sprytnie barkami można sobie podnieść, ramionami podnieść sobie tutaj zagłówek. Fajną ma regulację, bo zobaczcie, mogę go jak go tak przyciągnę, to przysuwa mi się do głowy. Jak puszczę, to leci mi do tyłu i naprawdę mam tutaj dużo przestrzeni. Siedzę bardzo wygodnie, w odpowiednim miejscu jeden i drugi podłokietnik. Ale żeby nie było, to są też mankamenty. Pierwszy mankament ma związek z pewną zaletą. Zaletą jest to, że drzwi bardzo szeroko się otwierają i mam dużo tutaj przestrzeni, żeby wsiąść, wysiąść, jest to bardzo wygodne. Ale zobaczcie moje szympansie ręce, jak daleko mają do uchwytu. Jak ktoś ma krótsze rączki, to żeby się wychylić, to będzie prędzej musiał wysiąść z samochodu, żeby zamknąć drzwi. Można to zrobić tutaj, łapiąc, ale to jest niewygodne, bo nie przemyślano tego jako klamkę. A można było, wystarczyłoby zrobić tutaj wgłębienie i odruchowo sięgałbym tutaj, żeby zamknąć drzwi. Ta pani, która przed chwilą otwierała w tych swoich świeżutkich, nowych paznokietkach drzwi, to potem ma problem, żeby to zamknąć tutaj łapiąc. Więc musi się wychylać tam daleko. I to jest jeden taki ergonomiczny mankament, a wystarczyło, mówię, zrobić tutaj tą rączkę, żeby to łatwiej można było zamykać. Drugi mankament to jest to, że nie mam osłoniętych progów. Bo zobaczcie, drzwi się tak zamykają, że tutaj ten próg pozostaje widoczny, a on niestety jest dosyć szeroki, więc za każdym razem, nawet ja, wysiadając ze swoimi długimi nogami z tego samochodu, dotykam tutaj nogą. Co nie jest problemem oczywiście latem, ale jak będzie zima, będzie błoto, będzie śnieg, to za każdym razem wysiadając będzie brudny mankiecik w spodniach albo rąbek u spódnicy. O matko, kto tu siedział przed chwilą? Bardzo szeroki zakres pochylania tego oparcia. Zobaczcie, można prawie półleżącą pozycję tutaj złapać. Jest super wtedy wygodnie. O, muszę jeszcze... Tylko za krótki jest niestety ten zagłówek, bo zobaczcie, jak wystaje mi tam głowa. Powinien się zdecydowanie bardziej wysuwać, o jakieś nawet 5 do 10 centymetrów, żeby było tutaj wygodniej niektórym osobom. Ale jeżeli chodzi o miejsce w środku, urzekł mnie projekt tego samochodu, jeżeli chodzi o zagospodarowanie wnętrza i jego ergonomię. Co więcej, o ile w tego typu autach często siedzę jakbym srał w lesie, za przeproszeniem, czyli z podniesionymi tymi kolanami, to tutaj zobaczcie, przylega mi do siedziska nie tylko tyłek, ale też całe udo, co w dłuższych trasach powoduje, że nie cierpną mi nogi, że po prostu jest mi wygodniej i na przykład jestem oparty, i to Wam powie każdy ortopeda, jestem oparty większą częścią ciała, więc też mam mniejszy wpływ na to, jak jest obciążony kręgosłup. Naprawdę, jeżeli chodzi o przestronność, to Kia osiągnęła niemożliwe. Nie dziwiłbym się, jakbyśmy tu mieli samochód elektryczny, który jest w ten sposób zaprojektowany, ale jak widzicie, mamy tutaj spalinowe auto, które absolutnie rozwala konkurencję z zagospodarowaniem przestrzeni we wnętrzu. Fajnie umieszczone gniazdka USB-C, tutaj w fotelach bardzo łatwo dostępne, specjalność Kii. Nie mamy trzeciej strefy klimatyzacji, mamy jedynie nawiewy i tutaj jakiś schoweczek. Minus, jako że jest to auto z konwencjonalnym napędem i to przystosowane do napędu na 4 koła, to dosyć wysoki i dodatkowo szeroki jest tutaj ten tunel środkowy, więc trzecia osoba awaryjnie ok, ale na dłuższe podróże niekoniecznie. Szczególnie, że szerokość samochodu też na to nie bardzo pozwoli. Natomiast podłokietniczek, jak widzicie, tylko tak dziwnie się reguluje wysokość tego podłokietnika, bo razem z oparciem. Jak mam to w ten sposób, to on opada, nie ma żadnej blokady i jest tak nisko, więc dzieciaki, które jadą w fotelikach, raczej z niego nie skorzystają, a to jest najbardziej komfortowa jego pozycja i ułożenie, żeby nic się nie wylało, maksymalnie pochylone oparcie, 2 uchwyty na kubek, on sam w sobie wysoko umieszczony i bardzo przyjemny materiał. ISOFIXy dobrze oznaczone, niemniej trzeba się będzie trochę natrudzić, żeby tam wpiąć
fotelik, bo mogłyby być to po prostu zaślepki albo takie klapeczki, za którymi mielibyśmy lepiej widoczne te uchwyty i lepiej byśmy mogli i łatwiej wpiąć. Wersja L z pakietem Business Line ma nawet podgrzewane tylne fotele. Ładne jest to wszystko, estetyczne i nawet to jest twarde, ale sprawia przyjemne wrażenie. To pod szybie tutaj, bo jest zrobione z plastiku o dosyć ładnej fakturze. Na szczęście podłokietnik jest miękki, wersji L, bo w M pamiętacie jaki jest. Omijać M szerokim łukiem. No i szkoda, że tyłu foteli nie zrobiono z miękkiego materiału. Ja wiem, ma swoje plusy to, że to jest twarde, mianowicie nawet jak dzieciak będzie tutaj w to walił kolanami albo stopami, to w żaden sposób nie będzie to drażniło kierowcy. No chyba, że trochę cały fotel będzie się ruszał. Jakbyśmy mieli miękkie, to mielibyśmy owszem przyjemniejsze w dotyku, ale walenie kolanami powodowałoby, że kierowca miałby masaż. Swoją drogą, zobaczcie, ten fotel ma elektryczną regulację i funkcję komfortowego wsiadania, czyli teraz przesunął się całkowicie do tyłu, żeby łatwiej było wsiąść albo wysiąść. I zobaczcie, że ja nadal mam tutaj miejsce na kolana i na stopy i w każdym innym kierunku. No, jeżeli chodzi o przestronność kabiny, to tu już jest miękko, czyli to pod szybie jest tutaj mięciutkie. Mięciutki jest ten boczek w drzwiach, mięciutki jest ten podłokietnik i bardzo podoba mi się kolorystyka tego wszystkiego. Czyli ta kawa z mlekiem, takie latte połączone z jasnymi. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają nawet fotele. Tutaj ta kawka z mlekiem i nawet ten plastik zrobiono w takim kolorze, a nie, że czarny. Tylko wszystko to ma swoją ładną konsekwencję. Zachowane zostało w ślicznej kolorystyce. Tu jasne i jeszcze pojawiło się fajne wesołe, takie seledynowe przetłoczenie w tym fotelu. Nie jest skórzana ta tapicerka, tylko to jest sztuczna skóra, ale bardzo fajna i przyjemna w dotyku. W zasadzie 1 do 1 udaje prawdziwą, robi to bardzo skutecznie, ale za to mają te fotele też wentylację i to wszystko sterowane fajnie, bo klasycznymi przyciskami i jak macie L-kę w Business Line, to też pojawia się pamięć foteli. 2 dokładnie pamięci, więc 2 osoby mogą sobie to skonfigurować pod siebie. Rozpocząłem od sprawdzenia funkcji relaksu, jaka tutaj jest w fotelu, ale powiem Wam, że to nic innego po prostu jak maksymalne pochylenie oparcia. Miałem nadzieję, że przynajmniej jest tutaj taki wysuwany podnóżek, że będę miał jeszcze wygodniej tutaj, jeżeli chodzi o nogi, ale niestety tak nie jest, to jest tylko w wersjach elektrycznych. Niemniej, jakbyście chcieli kimkę sobie uciąć w takim Seltosie, bo za Wami nikt nie jedzie, to zobaczcie, jak maksymalnie pochylimy sobie to oparcie, to ja mam wyprostowane nogi, tam gdzieś nawet do pedałów nie dosięgam i praktycznie leżącą pozycję. No dobra, ale jest to tak naprawdę zbędny bajer, tyle że dorzucono na fotelu kierowcy jeden przycisk, który powoduje, że możecie sobie taką funkcję relaksu ustawić. Ale umówmy się, dokładnie to samo osiągniecie po prostu pochylając sobie oparcie i odsuwając całkowicie fotel do tyłu. Jeżeli chodzi o projekt całego wnętrza, to jest to miks tego, co znamy z innych kij. Przede wszystkim mam tutaj na myśli te 3 ekrany skryte za jedną taflą szkła. Ten ma 12,3 cala i są to cyfrowe zegary, które oczywiście można sobie w ograniczonym, ale jednak w jakimś tam zakresie skonfigurować. Na przykład, żeby były okrągłe, a nie takie kwadratowe. Tutaj mamy ekran 5,3 cala, który służy do obsługi klimatyzacji i niczego nie widzicie na nim przez wieniec kierownicy, która go po prostu zasłania. Niemniej, jeżeli chcecie sobie szybko wyregulować temperaturę, to możecie zrobić to klasycznymi przyciskami. Możecie nawet zwiększyć albo zmniejszyć prędkość nawiewu. Niemniej, jak chcecie jakieś inne funkcje, no to nawet już odmrażanie przedniej czy tylnej szyby jest tutaj z tego ekranu, choć akurat tutaj te świecące ikonki widać dobrze. No i oprócz tego multimedia pod tytułem 12,3 cala, dotykowe, bardzo ładnie opisane, to jest ten nowszy system, wszystko działa bardzo intuicyjnie, bardzo szybko, jest bezprzewodowy Apple CarPlay, jest bezprzewodowe Android Auto, jest rozrywka, są gry, można tutaj nawet wgrywać sobie zewnętrzne aplikacje, a to co to? Bagażnik transportowy. A, tryb jazdy z bagażem jest nawet. Aktywuj to ustawienie, jeśli zamontowany jest bagażnik na rower lub inny ekwipunek z tyłu pojazdu. I tutaj w tym miejscu muszę jeszcze jedną rzecz poruszyć, jeszcze jedną kwestię związaną z bagażnikiem, bo ładowność tej wersji to, uwaga,
565 kg. Nie 450, nie 400, jak zdarza się w chińskich samochodach, tam nawet często 350-370. 565 pozwala Wam zabrać tutaj 4 dorosłych pasażerów, załadować bagażnik i jednocześnie jeszcze na haku umieścić bagażnik rowerowy i rowery, co razem waży 60-70 kg. Po prostu zrobiono z górką tę ładowność. I chwała za to, bo to oznacza, że nie musicie się w ogóle ograniczać, możecie wieźć 4 pasażerów z nadwagą i jeszcze kamienie w walizkach i nikomu nic nie grozi, bo zawieszenie i cały samochód zostały do takiego obciążenia przystosowane. Tam mamy 2 gniazda USB-C, tu mamy aż 3 gniazda USB-C i to 2 o mocy aż 100 watów, więc bardzo szybko naładujecie choćby laptopa, a myślę, że też są takie urządzenia zewnętrzne, jak na przykład podgrzewacze do wody, które można śmiało tutaj podłączyć, a tutaj to trzecie gniazdo służy głównie pewnie do komunikacji z multimediami, gdybyście Apple CarPlay chcieli jednak mieć po kablu. Ładowarka indukcyjna w bardzo fajnym miejscu z ogranicznikami i wygumowana, w związku z czym się nie przemieszcza. Niemniej było tu miejsce na zrobienie 2 ładowarek indukcyjnych, ale zaoszczędzono, nie wiedzieć czemu. Śmiało można było tutaj drugą sobie wrzucić. Troszkę przeszkadza skrzynia, szczególnie kiedy jest w P. Jak jest w D, to już nie ma tego problemu, sięgacie po telefon, ale zaparkowaliście, chcecie go wyciągnąć, no to już gdzieś tam jakiś ergonomiczny problem się pojawia, ale jest niewielki. Fajnie, że zgrupowano tutaj część przycisków. Bardzo fajnie wygląda pokrętło do zmieniania głośności. Bardzo fajnie, zobaczcie, nawet kolorystycznie to wszystko dopasowano, że te przyciski są dokładnie w takim kolorze, w jakim jest tutaj to obicie zrobione. I to jest mięciutkie, a nawet jeżeli to, bo to jest miękki element, ten już jest bardziej twardy, ten jest bardziej twardy, ten jest bardziej twardy, ale to wszystko ma taką ładną fakturę, że w ogóle nie myślicie, że to jest plastik. I te seledynowe no kurde, w detalach ten samochód jest niesamowicie zrobiony. Podoba mi się nawet taka półokrągła, nie całkowicie okrągła kierownica, dwukolorowa. No ja wiem, jestem już stary, więc ta konfiguracja kolorystyczna mi się bardzo podoba. To jest pewnie kwestia wieku, natomiast są też inne, więc możecie sobie wziąć, nie wiem, czarną na przykład, jeżeli takowe wolicie. Podłokietnik niestety nie jest w żadnym kierunku regulowany, więc mógłby być troszkę dłuższy, mógłby się na przykład unosić, albo mógłby być wysuwany do przodu. Byłoby wtedy lepiej, bo tak to trzymam rękę i mi po prostu ta ręka spada z tego podłokietnika. Co więcej, w tym miejscu, tutaj wpada mi w tą dziurę, w ten uchwyt i to jest kolejny dowód na to, że ten uchwyt powinien być tutaj, w tym miejscu, a nie w tym miejscu. I to są takie drobne mankamenty, jeżeli chodzi o ergonomię. Natomiast oprócz 2 uchwytów na kubki jeszcze znalazło się tutaj miejsce, nie wiem, na długopis. Jak wozicie tutaj kajet albo atlas, bo nie ufacie nawigacji, to na tym atlasie sobie strzałeczki zaznaczacie, gdzie trzeba kręcić i długopis do tego celu znajduje się w tym miejscu chyba. Natomiast nawet jeżeli jest tutaj plastik taki już czarny, to on już jest, to jest naprawdę super jakości. I widać to po jego solidności, po jego grubości, że nigdzie się nie ugina, to nic tutaj nie trzeszczy. Zobaczcie, całym autem mogę telepać, a nie drgnie nawet na milimetr, więc wszystko to zostało porządnie zmontowane. To jeszcze tylko jakość kamer. Rzut 360 stopni z góry, a tutaj tylna kamera cofania. Można sobie ustawić oczywiście taki widok, pokręcić sobie samochodem z góry, z boku, z dołu, więc wszystko to też działa tak, jak działać powinno. No i tu jeszcze jakieś tam ustawienia. O ile wielu producentów już całkowicie zrezygnowało z produkcji manuala, na przykład Volkswagen w większości modeli przestał go po prostu oferować. Na przykład jak kupujecie sobie, nie wiem, takiego nowego, co tam, T-Rocka. T-Rocka jak sobie kupujecie, to już nie ma możliwości zamówienia manuala, bo powoli wygaszają w ogóle produkcję manualnych skrzyń biegów. To w Seltosie nadal można mieć wajchę i tych 6 biegów wbijać, a wygląda ta wajcha jeszcze gorzej niż ta, powiem Wam. Więc omijać M-kę i omijać manuala, moim zdaniem. Optymalną wersją jest L-ka, bo już jest lepiej wyposażona, a przede wszystkim ma lepsze materiały we wnętrzu, a tak jak tutaj Business Line, no to za dopłatą 12 000 złotych do tego pakietu mamy już i elektryczne oba fotele, i możliwości zapamiętania sobie pozycji, i wentylowane, i ogrzewana kierownica, i ogrzewane fotele, i nawet ogrzewana tylna kanapa. Nawet jest wtedy Harman Kardon i to ma 7 głośników,
zakręcików, bo w standardzie jest tylko 6. Tutaj mamy felgę 18-calową i pamiętajmy o tym, że mamy też belkę skrętną z tyłu, a nie wielowahacz, bo wersja jest tylko przednionapędowa. Powiem Wam, że nie ma na co narzekać. On dobrze wybiera tutaj te nierówności, ale jednocześnie powiedziałbym, że charakterystyka tego zawiasu, jak na SUV-a i jak na crossovera, jest dosyć sztywna. I to jest specyfika, słuchajcie, większości kij. Oni konstruują i zawieszenia, i układy kierownicze w taki sposób, żeby te auta przede wszystkim dobrze się prowadziły. I rzeczywiście to jest ten styl taki projektowania, ja to mówię, że to jest styl BMW. A mówię tak nie bez powodu, bo człowiekiem, który projektuje, a raczej nadał sznyt i nadał filozofię projektowania zawieszeń i układów kierowniczych w kijach jest nie kto inny jak Albert Biermann, ten sam, który w przeszłości pracował w BMW i to w oddziale M i to on stroił zawieszenia i układy kierownicze emek. I czuć, że on tę filozofię trochę przeniósł na kije, że te samochody przede wszystkim mają dobrze się prowadzić. Układ kierowniczy nie jest ani trochę przewspomagany, zawsze stawia pewnego rodzaju opór, a zawieszenie nie jest zrobione w kierunku miękkiego, nie też jakoś horrendalnie sztywnego, tylko w kierunku takiego kompromisu, że ma dobrze wybierać nierówności i powiem Wam, że jeździłem w różnych warunkach, także w deszczu tym samochodem i po bardziej krętych drogach i to, co jest w nim fajne, to zawsze zachowuje się zaskakująco stabilnie. Nawet z tą belką skrętną, jak na przykład w ostrzej pokonywanym zakręcie odejmie się gazu, to nie czuć nerwowości tego tyłu, co jest charakterystyczne czasami dla samochodów z belką skrętną. A tutaj absolutnie tego nie czuć, on po prostu bardzo poprawnie, przewidywalnie i pewnie się prowadzi. Jeżeli chodzi o sam układ napędowy, czyli ten silnik 1.6 TGDI, który jak wiemy produkuje 180 koni, 265 Nm i tę skrzynię dwusprzęgłową 7DCT, to ona występuje oczywiście i w Kii K4 i występuje w Sportage'u i chyba to by było w Exceedzie jeszcze też spotkamy takie połączenie. I zależnie od modelu to wszystko różnie działa. Nie wiem, z czego to się bierze. Ale na przykład tutaj, w momencie, kiedy jadę sobie, w jakim to trybie teraz jestem, nie, tu jest sportowy, to nie chcę sportowego. Jadę sobie w trybie normal, to powiem Wam, że jest znowu inaczej niż w K4, albo inaczej niż w tym Exceedzie, albo inaczej niż w tym Sportage'u. Tam czułem, jakby cały czas to wszystko było zamulone. Wciskałem gaz delikatnie, a te konie, Jezu, naprawdę musimy jechać, co on od nas chce? Dobra, ty, Stefan, wstawaj, trzeba brać się do roboty. I te auta takie nie miały takiego wigoru. A tutaj powiem Wam, w tym trybie normal, ja jadę sobie spokojnie, delikatnie tylko dodaję gazu, a ja czuję, że to auto zaczyna nabierać chętnie prędkości. Ten moment jest tutaj rzekomo dostępny już od 1500 Nm i to czuć w tym wypadku. Ale tak jak mówię, to jest przedziwne, ponieważ w innych modelach z tym samym motorem bywa różnie. Na przykład jeździliśmy K4 w hatchbacku i K4 w kombi. I wniosek był taki, że 180 koni w K4 w hatchbacku śpi, a w K4 kombi chce jechać. No to tutaj one zdecydowanie chcą jechać. Ale brakuje na przykład łopatek do zmiany przełożeń. Te są, ale w wyższych wersjach, na przykład w GT Line, w LC z Business Line'em tego nie uświadczycie. Taki egzemplarz, jakim jedziemy, czyli ze skrzynią 7DCT, czyli z tymi wentylacjami, ogrzewaniami, ekranami, z taką ładną tapicerką, z elektrycznie sterowanymi oboma fotelami, z Harmanem Kardonem, bezkluczykowym dostępem, elektryczną klapą bagażnika i wieloma innymi rzeczami kosztuje w okolicach 155 tysięcy złotych. I jak sobie spojrzymy na współczesny rynek i weźmiemy pod uwagę, że mamy tutaj tych 180 koni i całe to wyposażenie i tak praktyczne wnętrze, to powiem Wam, że już teraz mogę powiedzieć, że to jest uczciwa cena. Naprawdę uczciwa cena. Bo nawet jeżeli sobie porównamy tę cenę z chińskimi autami, tych gabarytów, które nie będą tak funkcjonalne, wierzcie mi, zdecydowanie, może będą 2 dychy tańsze, z podobną mocą napędu. Może będą miały podobne wyposażenie, ale też nie do końca, bo będziecie mieli na przykład wentylowane fotele, ale nie będziecie mieli samościemniającego lusterka. Już pomijam kwestie zawieszeń, układów kierowniczych, systemów bezpieczeństwa i tak dalej. Tylko mówię, skupiam się na takich czysto praktycznych rzeczach, to uważam, że nawet na ich tle jest to bardzo konkurencyjna i bardzo atrakcyjna cena. To, co lubię też w kijach, to, że tutaj mogę mieć tak zwanego asystenta pasa ruchu bez włączania tempomatu. Czyli tylko włączyłem sobie tutaj
tym przyciskiem na kierownicy LKA, czyli system utrzymania pośrodku pasa ruchu i tylko mogę sobie naciskać gaz, a samochód sam mi skręca i robi to naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze się odnajduje we wszystkich tych liniach, a nawet jak nie ma linii, tylko jest krawężnik, to też to czuję. I tutaj też w tym Business Line'ie mamy HDA drugiej generacji, czyli asystent jazdy autostradowej i to taki, który pomaga ominąć przeszkody albo pomaga także zmienić pas ruchu. Ale nie jest ten silnik też jakoś spektakularnie oszczędny i to trzeba głośno i uczciwie powiedzieć. Bo teraz ta jazda bocznymi drogami, tu zatrzymanie, tu 80-90 na godzinę, tutaj hamowanie i mam średnie zużycie 7 litrów paliwa w tym momencie. No mogłoby to być troszkę mniej, zobaczymy jak to będzie wyglądało na ekspresówce. Niemniej na co dzień, jak jeździcie dynamicznie, czyli gnieciecie ten pedał gazu, gnieciecie, częściej hamujecie, jak się rozpędzacie dynamiczniej i szybciej, to w takich warunkach mieszanych to musicie liczyć się na to, że to będzie 8, a nawet 8,5 litra. Natomiast jak już macie super ciężką nogę, to i dyszka średnio też się przyjmie. Trzeba wziąć tylko poprawkę na to, że mamy egzemplarz, który jest na dotarciu. Tak, bo on ma dosłownie 200-300 km przebiegu dopiero. Więc pewnie po tysiaku wypadałoby zmienić olej. Po tysiaku może też sterownik silnika uznać, że możemy zacząć oszczędzać paliwo, bo się dotarł. I czasami bywa tak, że po 1000 km rzeczywiście ten sterownik się zmienia delikatnie i mamy spalanie na poziomie tam pół litra mniejsze. No szukam czegoś, do czego mógłbym się przyczepić, ale powiem Wam, że nawet jest super wyciszony jak na ten segment. Nie porównuję go oczywiście do Mercedesa klasy S, ani żadnego tego typu samochodu, tylko mówię o segmencie samochodów za 150 000. No to na asfalcie mieliśmy 65 dB przy 115-117, a teraz na takiej betonowej nawierzchni mamy w okolicach 66-67. I jest fajnie wyciszony od silnika, jest fajnie wyciszony od podwozia. Słyszę jedynie szumy wiatrów przy słupkach A i lusterkach, ale nie są to świsty, to jest po prostu normalny i zwykły szum. Niemniej naprawdę 120-140 to można w komfortowych, akustycznych warunkach podróżować. I to, co znowu tutaj muszę na autostradzie, na ekspresówce w zasadzie podkreślić, to to, że ma świetne zawieszenie. Czy jak jadę po tym betonie, który jest miejscami nierówny, czy jak wjeżdżam na wiadukty i są łączenia jakieś, to pięknie wybiera nierówności. Jędrnie to robi, że ani na chwilę nie traci kontaktu z podłożem, tylko pyk, zebranie się w sobie i od razu utwardzona sprężyna i amortyzator. No i średnie zużycie na naszym testowym odcinku to 6,1 litra? No tak, 6,1 litra. To skromnie bym powiedział. Takie 115-120 jazda. Myślę, że jak to będzie bardziej w 120-140, czyli ekspresówka, autostrada, szybsza jazda, no to powiedzmy 6,5-7 litrów. No przyjmijmy, że jedziecie, nie wiem, w trasę nad morze i to będzie 7 litrów, albo w ogóle gdzieś dalej w Europę. 7 litrów. Macie 50-litrowy zbiornik paliwa, no to starcza Wam on na 700 km, tak, co do litra, powiedzmy, no ale wiadomo, że będziecie chcieli mieć jakiś zapas w baku, no to powiedzmy na 600 km jazdy. To i tak nieźle. Start taki z miejsca to nie jest ulubiony sport Seltosa. Według producenta powinien zrobić to w 8,8 sekundy. A w ile zrobił? To skubany. Po raz kolejny kija mija się z prawdą i to mija się w tę dobrą stronę, czyli rzeczywisty czas przyspieszenia i to w wersji L Business Line i to ze mną i z silnym na pokładzie to 8,5 sekundy. Lepiej niż podają w danych fabrycznych o 30 i to z dodatkowym ładunkiem i z lepszym wyposażeniem. A teraz w ogóle już wyłączyliśmy wszystkie systemy i... No ten starcik taki jest nierychlawy. Jakby znowu pytały, serio? Musimy? I dopiero po sekundzie, dobra, jedziemy. Bo powiem Wam, że na wstępie on ma sekundę opóźnienia.
Jakby się udało je zniwelować, bo by się wkręcił na przykład na, nie wiem, 2,5-3 tysiące obrotów i potem start zrobił, to co? 8,25. To Kia jest znacznie szybsza niż się chwalą. No jestem w szoku. To powiem wam, że generalnie jakby tutaj zastosować coś a la procedura startu, to mielibyśmy w ogóle z 7,5 sekundy. Bo naprawdę ona jest zamulona w tych pierwszych metrach. Tam traci z pół sekundy co najmniej. I proszę, i rądko, i cyk, i zobaczcie. I na przykład odejmuje gaz, a tutaj nic się nie dzieje z tą tylną osią. Wcale nie zaszkodziło temu autu zastosowanie belki skrętnej z tyłu. One bardzo ładnie się... Ale ładnie. I naprawdę przyczepność tutaj i wszystko się zgadza. Pod względem prowadzenia ekstra. To jeszcze teraz zróbmy tę jedną rzecz, czyli sprawdźmy sobie, ale pojedziemy sobie o 70 na godzinę, jedziemy i nagle musimy kogoś wyprzedzić. Uwaga. O, i tu była taka zwłoka w tej redukcji. Drobna, ale już pykamy. I cyk. 5,67, 80, 120. Przecież to jest bardzo dobry wynik. 5,67, nawet 6 sekund jej to nie zabrało, więc naprawdę jest sprawna. Powiem wam, że dawno żadne normalne auto tak pozytywnie mnie nie zaskoczyło jak Seltos. Autentycznie, nie bez powodu pierwsza generacja odniosła taki rynkowy sukces, bo to jest po prostu bardzo dobry, uniwersalny wóz. Jestem w szoku, jak wielką przestrzeń udało im się zamknąć w jak niewielkim stosunkowo nadwoziu. Powtarzam to dzisiaj kolejny raz, ale celowo 443 cm i bagażnik, do którego wchodzi tyle walizek i tylna kanapa, na której jest tyle miejsca i taka ergonomia siedzenia i taka przestrzeń i taka funkcjonalność i takie dobre materiały i taki dobry montaż i takie wyposażenie i jeszcze silnik, co do którego miałem duże obiekcje, ale okazuje się, że naprawdę jest wystarczająco dynamiczny. Przy czym subiektywnie on taki nie jest w normalnych odczuciach, ale widzieliście, to nie kłamie. To jest GPS, to jest GLONASS. 8,25 i 5,67 od 80 do 120 w trybie normalnym. Więc są to bardzo dobre parametry. A Seltos jest bardzo dobrym wozem. I mam autentycznie nadzieję, że zostanie doceniony. Bo pod wieloma, teraz być może grzeszę, ale pod wieloma względami jest to samochód lepszy niż Sportage. Nie wiem, czy do Sportage'a udałoby mi się tak wpakować tyle walizek. Mam co do tego poważne wątpliwości. Nie wiem, czy w Sportage'u tak wygodnie siedziałoby mi się z tyłu i czy miałbym wszędzie tyle przestrzeni. Doskonały projekt. Auto zaprojektowane dla rodzin i myślę, że przez ludzi, którzy mają rodziny, bo to jest w nim po prostu czuć.